jubileuszowym 100. odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy Was o połączeniu sił projektów Astar i Moonbeam, poruszymy wątek działalności Coinbase w celu przywrócenia legalności Tornado Cash w USA oraz opowiemy Wam o współpracy nawiązanej przez SushiSwap i Kava Network. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, po takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Cotygodniowa aktualizacja NFT Gamify od Crypto.com. W ramach przygotowań do wydarzenia Merge na Ethereum, marketplace NFT OpenSea ogłosił, że po zakończeniu aktualizacji będzie usługiwał wyłącznie NFT na blockchainie Ethereum Proof of Stake. OpenSea przygotowuje się również na wszelkie problemy, które mogą pojawić się wraz z aktualizacją. GameStop zostało partnerem giełdy FTX. To partnerstwo ma na celu wprowadzenie większej liczby obserwujących do ekosystemu i społeczności FTX. W ramach partnerstwa GameStop pomoże FTX w wprowadzeniu kart podarunkowych FTX w niektórych amerykańskich sklepach. Funkcja NFT Collection Activity dostępna od Crypto.com została ulepszona. Dzięki tej aktualizacji użytkownicy mogą teraz łatwo sprawdzić pozycję NFT swojej kolekcji, bezpośrednio składać oferty i dokonywać zakupów. Polkacity wprowadza nową funkcję stakingową tokenów Polk. Platforma stakingowa Polkacity już działa. Wprowadzona nowa funkcja zapewnia większą użyteczność tokenom Polk. Posiadacze tokenów będą mieli więcej opcji do wykorzystania. Astar Portfolio V2 jest już dostępny. Astar wprowadził nowy interfejs użytkownika oraz kluczowe funkcje takie jak dostęp do historii transakcji, możliwość ręcznego wprowadzenia danych. Takie rozwiązanie umożliwi przeniesienie komunikatu XM na dowolny adres. Zespół Zilliga jest świadomy problemów technicznych dotyczących Zillbridge'a. Zespół Zilliga niezwłocznie zajął się tą sprawą i stara się rozwiązać napotkany problem. SushiSwap informuje o rozpoczęciu współpracy z Kava Network. Kava chce wdrożyć zestaw narzędzi DeFi wykorzystywany przez SushiSwap. Kava to blockchain warstwy pierwszej, który łączy interoperacyjność Cosmos ze wsparciem programistycznym Ethereum. Patrick Quinn odbył rozmowę z Marią Siradegian. Cała rozmowa została zapisana i przedstawiona w formie artykułu na Medium Dash. Tymczasowy CEO Dash poinformował, na jakich aspektach chce się aktualnie skupić. W rozmowie został poruszony wątek zmiany niektórych z procesów Dash. Osoby zainteresowane zachęcamy do sprawdzenia tego artykułu. Brandy Konopasek dołącza do zespołu SHIB Metaverse. Brandy stała się dobrze znana w branży rozrywkowej dzięki swojemu ponad 15-letniemu doświadczeniu. Konopasek zdołała stworzyć globalną sieć i doprowadziła do utworzenia ponad 100 projektów. Konopasek współpracowała m.in. z Netflixem, Marvelem czy Disneyem. Shiba Inu jest przekonane, że dołączenie osoby o tak bogatym doświadczeniu będzie stanowiło wartość dodaną dla ich projektu. Zespół Radix przedstawia kolejne wydanie swojego raportu. W przygotowanym raporcie znajdziesz przemyślenia dotyczące dalszych planów tego projektu oraz zapoznasz się z wprowadzonymi aktualizacjami. Phantom informuje, że jeden z najpopularniejszych i najbardziej ambitnych projektów na Solanie, Star Atlas, ma być pierwszą grą Web3 MMO klasy AAA. W 9. odcinku podcastu The Zeitgeist współzałożyciel i dyrektor generalny Star Atlas, Michel Wagner, odbył rozmowę z Brianem Freilem. Tematem przewodnim rozmowy było budowanie przyszłości gier Web3. Rotem Hemo, dyrektor produktu Algorand, stworzył artykuł, w którym został poruszony wątek nowych funkcji udostępnionych w ostatniej aktualizacji protokołu Algorand. Hemo opowiada również o zmniejszeniu średniej opóźnienia bloku. Pojawia się również wątek AVM7. Jest to z całą pewnością artykuł przedstawiający tą bardziej techniczną stronę technologii blockchain. Osoby zainteresowane znajdą link w opisie filmu. Grupa Huobi otrzymała zgodę na prowadzenie licencjonowanej giełdy wirtualnych aktywów na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Uzyskanie tej licencji czyni Huobi pierwszą giełdą, która uzyskała zgodę na prowadzenie swojej działalności na tym terytorium. Coinbase finansuje pozew sądowy 6 osób, które kwestionują sankcje Departamentu Skarbu USA nałożone na Tornado Cash. Osoby składające pozew zwracają się do sądu z prośbą o usunięcie sankcji nałożonych na Tornado Cash. Dyrektor generalny Coinbase, Brian Armstrong, twierdzi, że nałożone sankcje przekraczają uprawnienia Skarbu Państwa, szkodzą niewinnym ludziom, zabierają możliwość zachowania prywatności i bezpieczeństwa dla użytkowników kryptowalut oraz tłumią innowacje. Astar łączy się z Moonbeam. Projekty rozpoczynają wspólną pracę, aby wprowadzić nową wartość do ekosystemu Polkadot. Już teraz można używać tokenów Moonbeam, czyli GLMR,
razem z Diabs Astar. Astar informuje, że wkrótce nastąpi integracja tokenów GLMR z kontraktami AVM oraz WASP na Astar. Połączenie z Moonbeam otwiera nowe możliwości tworzenia na Polkadot. Deweloperzy mogą uzyskać dostęp do połączonych aplikacji Moonbeam i tworzyć wielołańcuchowe, inteligentne kontrakty na Astar. Współpraca między społecznościami Astar oraz Moonbeam przyniesie nowe partnerstwa NFT oraz możliwości DeFi. Osoby zainteresowane większą ilością informacji dotyczącą połączenia obu projektów odsyłamy do artykułu na Medium Astar. Hedera zaprasza wszystkich do świętowania trzeciej rocznicy uzyskania otwartego dostępu. Zespół twierdzi, że 2022 rok był najlepszym rokiem w historii projektu Hedera. Hedera dziękuję swojej społeczności za wsparcie. Hedera zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w transmisji z wydarzenia poświęconemu wspomnianej wcześniej okazji. Transmisja odbędzie się 16 września w serwisie YouTube. Elrond ogłasza swoją obecność na wydarzeniu Token 2049. Wydarzenie to odbędzie się w Londynie i będzie jedną z największych imprez blockchain w Europie. CEO i założyciel Elrond, Benjamin Minku, pojawi się na scenie, aby porozmawiać o świecie Metaverse i fundamentalnych granicach wytyczonych przez ten świat. Battle Arena Games Guild nawiązuje partnerstwo z Xandar. Xandar to gra MMORPG typu Play to Earn. Świat tej gry został osadzony w kosmicznej galaktyce. Arkia V1.1 jest już dostępna. Wczoraj publiczna wersja beta tego projektu została otwarta dla wszystkich. Oznacza to, że każdy może zacząć korzystać z rozwiązania Arkia dotyczącego warstwy pośredniej klasy korporacyjnej, aby wzmocnić Web3 oraz tworzenie DApps na sieci Hedera. VC Statement Ukraine to inicjatywa skupiająca światowej sławy kryptoartystów z czołowymi współczesnymi artystami ukraińskimi. 16 artystów utworzyło 8 duetów, z których jedna osoba ma doświadczenie w sztuce kryptograficznej, a druga w sztuce współczesnej. W ramach tej inicjatywy została stworzona kolekcja NFT na Tezos. Drop tej kolekcji NFT potrwa do 11 września. Zebrane środki zostaną przekazane na pomoc Ukrainie. Osoby zainteresowane więcej informacji znajdą w artykule dodanym do tweeta. Fame MMA zapowiada aktualizację swojego whitepapera. Zespół Fame MMA jest cały czas skupiony na rozwoju oraz na wyznaczaniu nowych celów. Zespół uważa, że myśli przyszłościowo oraz szybko się rozwija. Chęć zmian i dalszego rozwoju wymaga aktualizacji wspomnianego wcześniej whitepapera. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o projekcie Fame MMA. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza, jeżeli materiał wydaje się dla Was wartościowy. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!